Radio. Drodzy słuchacze i widzowie Antylife, wpadamy z kolejną relacją medycznej części festiwalu Poland Rock. Tym razem naszym gościem będzie Ariel Szczotok. Cześć Ariel. Cześć, dzień dobry. Ariel odpowiada za całą część medyczną i zadamy mu tutaj kilka pytań. Mam nadzieję, że podzieli się z nami wszystkimi informacjami, które tutaj będą w ramach tego festiwalu, czy są realizowane w ramach festiwalu odnośnie zabezpieczeń medycznych. Ariel, powiedz nam proszę, jak się nazywa, co to jest ta Twoja funkcja, kim jesteś, jaką funkcję pełnisz? Pełnię funkcję koordynatora medycznego 30. Poland Rock Festival, czyli odpowiadam za całość operacji medycznej, która odbywa się na naszym festiwalowym polu w ramach 30. festiwalu. Koordynuję również działania stref komercyjnych, które są tutaj w ramach tego festiwalu, chociażby strefy Lecha czy Rock Campa, ponieważ tam również odbywają się dodatkowe imprezy, tam odbywa się dodatkowe zabezpieczenie, więc to wszystko też jest koordynowane przeze mnie. Okej. Jak tu trafiłeś w ogóle na Poland Rock Festival? Na Poland Rock Festival trafiłem jeszcze kiedy to nazywał się Woodstock. To było chyba kawałek To było kawałek lat temu, faktycznie jeszcze w Kostrzynie. Zacząłem od pracy jako ratownik na zespole wyjazdowym na Kładzie, na TRX-ie. A następnie na ostatnim przystanku, który odbywał się w Kostrzynie, pełniłem funkcję triage oficera na szpitalu, czyli odpowiadałem za koordynację pracy szpitala we współpracy z liderami szpitalnymi, za tym, żeby osoby, które tam trafiają, jak najszybciej uzyskały pomoc i trafiły gdzie trzeba. Następnie została mi zaproponowana funkcja w pandemii osoby odpowiedzialnej za całość operacji, badania festiwalowiczów i wszystkich osób, które wchodzą na festiwal w ramach testów covidowych. To był jedyny raz, kiedy festiwal odbywał się na lotnisku w Płotach. A następnie zaproponowano mi funkcję koordynatora medycznego we współpracy z fundacją i podmiotem leczniczym, który realizuje zabezpieczenie medyczne tutaj właśnie na festiwalu i tak realizuję to już po raz trzeci. Po raz trzeci? Tak. Okej. Powiedziałeś mi przedtem, że nie masz tutaj godzin wyznaczonych, że jesteś tu cały czas, że pracujesz na tak zwanym stand-by'u, czyli jak coś się dzieje, to jesteś dostępny. I że pracujesz od kiedy? Od wtorku? Pracuję od soboty, czyli dokładnie dzisiaj nagrywamy to w sobotę, więc mija dokładnie tydzień, kiedy jestem na festiwalowym polu, czyli jeszcze zanim przyjechali nasi medycy, którzy zaczęli się zjeżdżać, to właśnie sobota, niedzielę i podejmować pracę, to wraz z całym sztabem organizacyjnym my już tutaj byliśmy, żeby wszystko dopiąć na ostatni guzik, odbyć odprawy z służbami współpracującymi z policją, strażą pożarną, urzędem wojewódzkim, przedstawicielem sztabu zarządzania kryzysowego, ochroną i wszystkimi, żeby mieć pewność, że wszystko działa i zbudować nasze centrum koordynacji, zintegrowane centrum dowodzenia, które funkcjonuje, żeby w niedzielę zorganizować szkolenia wraz z Moniką Domańską z ramienia Fundacji, z Mają Studzińską, z którymi to wszystko się tutaj bardzo ściśle wiąże, i zacząć działać. I faktycznie moje godziny pracy to sobota do niedzieli, do jutra, do wyjazdu stąd ostatniego festiwalowicza, ale pilnuję tego, żeby spać. Pilnujesz, żeby spać i jeść. Jeść i dużo pić, rzeczywiście tego mocno pilnuję. Okej. Wyglądasz naprawdę na zupełnie niezmęczonego. Nie wyglądasz jak człowiek, który jest 8 godzin, 8 dni już. To kremy. Nie, tak całkiem serio, tutaj wszyscy bardzo się wspieramy i mam naprawdę bardzo duże zaufanie do osób, z którymi współpracuję, bo są tutaj też już wiele lat i znają się na rzeczy i wiedzą, jak to robić. I też wiedzą, że ja też, czy Maja, z którą wspólnie koordynujemy całe to zabezpieczenie, my musimy łapać czas na regenerację po to, żeby być sprawnymi w godzinach tych najważniejszych, czyli koncertowych. Na szczęście są tutaj chwile wytchnienia. Mniej więcej między godziną 3 w nocy, 4 nad ranem, a godziną 10, 11 jest taka faza wyciszenia, gdzie festiwalowicze śpią, powoli się budzą. Zajmują się sobą generalnie. Tak, regenerują się też przed kolejnymi zadaniami, więc to jest fajny moment na to, żebyśmy my też złapali chwilę wytchnienia, bo ona jest bardzo, bardzo ważna i trzeba. Jakie największe wyzwanie stoi przed koordynatorem medycznym takiego wydarzenia? Zgrać 230 charakterów w taki sposób, żeby ze sobą fajnie współpracować. Okej, tak, bo 230 to jest liczba medyków, tak? Tak, to jest tylu medyków tutaj jest i dba o bezpieczeństwo, o zabezpieczenie medyczne tego festiwalu. Kupa ludzi. To muszę Ci powiedzieć, że to musi być takie nie tylko wyzwanie pod względem merytorycznym, medycznie, ale tak lidersko.
bardzo przydają się kompetencje miękkie, tak, i one są niezwykle ważne. Umiejętność łagodzenia konfliktów, budowania relacji z innymi, to jest naprawdę krytycznie ważne w tej roli. Także ta koordynacja medyczna, czyli podejmowanie tych takich najważniejszych decyzji, gdzie, kogo, w jakiej kolejności, co musi poczekać, co trzeba odrzucić, komu powiedzieć, że musi się zgłosić samodzielnie i wspieranie dyspozytorów, z którymi współpracujemy i liderów poszczególnych odcinków, to jedno, natomiast faktycznie to łagodzenie, podtrzymanie za rękę, ale czasami też powiedzenie kilku żołnierskich, mocnych słów po to, żeby kogoś doprowadzić do pionu, to jest właśnie ta rola. Brzmi trochę jak korporacji, jak z korporacji doświadczenia. Staramy się być daleko od korporacji, ale przyznaję, że moje doświadczenie korporacyjne, bo pracowałem w korporacji faktycznie przez ładnych parę lat, pomaga. Pomaga, okej. Największe wyzwanie tutaj? Największe wyzwanie to nieodpowiedzialni rodzice, którzy porzucają swoje dzieci. To jest największe wyzwanie dla nas, dla całego sztabu i dla wszystkich. Mieliśmy niestety taką sytuację nawet na wczorajszym dyżurze, że interweniowały służby miejskie, nasz zespół do spraw pomocy dzieciom i musieliśmy sobie opiekować się dziećmi, które zostały zaniedbane. Rodzice nie podołali trudom wychowawczym, przyjechali tu na festiwal i w tej chwili dzieci są w bezpiecznym miejscu. To najważniejsze, nie? Żeby nic im się nie stało i jest okej. Tak. A taka najzabawniejsza historia, która Ci się kojarzy z festiwalem? Z takich zabawnych sytuacji to było dużo tak naprawdę, ponieważ nasi festiwalowicze potrafią nam dostarczać różnych bardzo radosnych momentów. Z tych takich naprawdę ciekawych, w tym roku po raz pierwszy ponownie wrócił Grzybek, słynny festiwalowy, czyli słynne festiwalowe błotko, ale na szczęście nie w formie takiej, którą widzieliście kiedyś na filmach z festiwalu, czyli lejącej się wody i stojącego bagienka, tylko w tym roku mamy trochę łagodniejszą formę takiej mgiełki wodnej, która trochę chłodzi naszych festiwalowiczów. Ale już też oczywiście były osoby, które się na to wspinały i twierdziły, że można na tym zjeżdżać jak po rurze strażackiej. Spotkaliśmy się na szpitalu. Rozumiem. Nie róbcie tego. Nie róbcie tego. Słuchajcie, dbajcie o swoje bezpieczeństwo, bo bezpieczeństwo zawsze najważniejsze. Nie tylko u medyków, nie tylko u strażaków, ale myślę, że u każdego, kto wybiera się na taką imprezę. To prawda. A czy jest, bo staramy się być z naszym przekazem, tutaj z przekazem NTLive, takim medium, które daje głos medykom, bo na festiwalu jest wiele osób, wielu artystów i wiele ciekawych osobistości, a chcemy dać głos medykom. Czy jest coś, co jako medyk chciałbyś, nie wiem, żeby wybrzmiało, żeby się pojawiło w przestrzeni publicznej, społecznej? Chciałbym mocno odczarować ten festiwal, ponieważ on faktycznie nadal w opinii bardzo wielu osób jest festiwalem niebezpiecznym, na którym wydarza się mnóstwo strasznych rzeczy. Kochani, tutaj przyjeżdża 200-300 tysięcy osób i zbieramy się na tych kilka dni na 218 hektarach terenu, czyli na niewielkiej miejscowości mamy naprawdę ogromne zagęszczenie ludzi i naturalnym jest to, że ludzie przyjeżdżają tutaj się bawić. Oczywiście jest alkohol, to jest naturalne, przyjeżdżamy na festiwal, nasi goście przyjeżdżają po to, żeby odreagować też pewne rzeczy, jest muzyka rockowa, jest dobra atmosfera, natomiast przede wszystkim to jest naprawdę bezpieczne miejsce. Te interwencje, które tutaj się odbywają, są odzwierciedleniem standardowego życia każdego miejsca, w którym jest jakaś impreza. Nie ma tu niczego niezwykłego. Natomiast gorąco zachęcam wszystkie osoby, które chciałyby spróbować swoich sił w medycynie i przyjechać na naprawdę najlepszy medyczny poligon w Polsce, a nawet w Europie, to jest to miejsce. Tych kilka dni w ciągu roku pozwala nauczyć się w sposób perfekcyjny wyciągać kleszcze z każdej okolicy ciała, z każdej, bo jest ich rzeczywiście dużo, jesteśmy wokół lasu. Postępować przy obrażeniach ciała. Widziałaś szpital, mamy rentgen, mamy zespół lekarzy, my tutaj szyjemy, gipsujemy, stabilizujemy pacjentów, mamy w pełni wyposażone stanowiska resuscytacyjne, mamy dobrze rozwiniętą obserwację. Tutaj naprawdę odbywa się wszystko od niemowląt, ponieważ przyjeżdżają tu ludzie z niemowlętami i to pokazuje, że ten festiwal jest bezpieczny, tylko pamiętajcie zakrywać uszy i rodzinny. Pamiętajcie zakrywać uszy, to ważne. Po osoby w naprawdę wieku podeszłym i zaawansowanym, po osoby z niepełnosprawnościami. Ten festiwal jest otwarty na wszystko i co ważne, my z tym wszystkim też tutaj sobie radzimy. Czyli nawet jeżeli wydarzy się coś
niestandardowego, to jesteśmy na to przygotowani, jesteśmy w stanie się tutaj rozwijać. Z ciekawostek mieliśmy osobę na przewlekłej terapii respiratorowej wczoraj na festiwalu, która przyjechała ze swoimi zapasowymi bateriami po to, żeby zobaczyć koncert Kasi Kowalskiej. Więc to jest miejsce, w którym naprawdę możecie spotkać się z czymś, czego nie widzicie na co dzień. To jest piękne, to jest fantastyczne. Tak, to też spotkałam się, rozmawiając tam z medykami, że jeżeli idziesz na studia z medycyny, z ratownictwa, z pielęgniarstwa i chcesz się czegoś nauczyć, to idź na SOR, a jeżeli chcesz czegoś naprawdę nauczyć, to przyjedź na festiwal. Tak jest. W ogóle festiwale to jest fantastyczne miejsce do tego, żeby się sprawdzić, żeby poszkolić i przypomnieć sobie umiejętności, których dawno nie mieliśmy, a dodatkowo my tutaj, z racji zbierania ludzi z całej Polski, naprawdę super specjalistów, fantastycznych ludzi, bo z częścią już też rozmawiałaś, tak. Więc wiesz, kto tutaj na tym polu jest. Wymieniamy się doświadczeniami, uczymy się od siebie nawzajem. Prowadzimy w międzyczasie między pacjentami warsztaty z USG, prowadzimy warsztaty z dostępów donaczyniowych. Dzień pierwszy i drugi tak naprawdę od całego zabezpieczenia jest upchany od godziny 9 do 20 warsztatami realizowanymi przez ludzi, którzy tu przyjeżdżają po to, żeby dać umiejętności, podzielić się tym, co robią na co dzień w sposób najfajniejszy i całkowicie za darmo. Na warsztaty, za które trzeba zapłacić naprawdę grube, ciężkie pieniądze, przyjeżdżacie tutaj, a my staramy się zrealizować to tak, żebyście te umiejętności mogli później wykorzystać na polu. W boju. W boju. To jest naprawdę magiczne, wyjątkowe miejsce, które jak przyjedziesz, to raczej już tu zostaniesz. Tak, to też się spotkałam z tym, że tu jest masa ludzi, którzy przyjeżdżają raz, czy z jakiegoś powodu znajdują się tutaj, nie wiem, z polecenia, przyjedź, bo było fajnie. Tak. I potem okazuje się, że zostają po raz. Ja przyjechałem na raz. Przyznam szczerze, przyjechałem na mój pierwszy festiwal, namówiony przez znajomych, odmawiając im przez chyba 5 czy 6 lat, mówiąc, że nigdzie w ogóle głośno, brudno, bez toalet. Mamy toalety z porcelankami, mamy ciepłą wodę, prysznice, pełne super zaplecze sanitarne, więc to nie jest to i jakiś dramat totalny, więc naprawdę jest super. Z takich rzeczy, które naprawdę warto wiedzieć. Wtedy, kiedy ja przyjeżdżałem, to jeszcze były faktycznie to, ale były czyste. Ale przyjechałem raz i na zasadzie dla świętego spokoju przyjadę, dobra, dadzą mi spokój, że już byłem. Przyjechałem, zakochałem się w ludziach, którzy tutaj są i w atmosferze. Nigdzie przez moje 15 lat kariery zawodowej medycznej nie spotkałem się z taką uprzejmością, z taką życzliwością osób, które nas otaczają. Mówię tu o festiwalowiczach, wobec tego, co my robimy. Nigdzie i nigdy. Tutaj dziękuję, słyszysz na każdym kroku. Super. Tak chciałam jeszcze o tym zespole, bo mówisz, że jest to wyzwanie, 230 medyków, a jeszcze pokojowy patrol, nie? Natomiast wracając do samych medyków, jest to 230 osób o różnych charakterach, różnych doświadczeniach, różnym sposobie bycia. Czy są takie cechy, które szczególnie wyróżniają medyków, którzy trafiają tutaj? Czy mógłbyś powiedzieć, nie wiem, na przykład trzeba mieć dużo w sobie empatii, bo wczoraj Jurek Jaskuła mówił, że trzeba mieć w sobie dużo empatii, że są tu ludzie, którzy mają chęć do pomagania. Tak, to na pewno jest ważna cecha, ale przede wszystkim są to ludzie, którzy są otwarci. My potrzebujemy ludzi, którzy mają otwarte głowy, którzy lubią ludzi przede wszystkim, bo trudno jest przeżyć ze sobą w tak hermetycznym środowisku w naprawdę dużym obciążeniu pracą, ponieważ system przyjęty w pracy na festiwalu to 8 godzin pracy, 8 godzin wolnego, więc to natężenie, intensywność jest spora. W godzinach porannych tych pacjentów jest zawsze mniej, ale kiedy już zaczynamy tą drugą zmianę koncertową, to natężenie jest ogromne. Więc potrzebujemy ludzi, którzy potrafią współdziałać i potrafią rozmawiać i lubią ludzi. To jest bardzo specyficzna cecha, bardzo wyjątkowa, ale też dlatego rekrutacja odbywa się na kilku etapach. Pierwszy etap to oczywiście chęć i zgłoszenie, to już bardzo dużo, że ktoś decyduje się na to, żeby tu trafić. Drugi etap to weryfikacja uprawnień. Trzeci etap to zawsze jeszcze rozmowa z osobą, do czyjego zespołu mamy trafić. To jest akceptacja koordynatora, lidera danego obszaru na to, że faktycznie z tą osobą chce pracować. To też trzeba powiedzieć, mamy osoby, które przyjeżdżają do nas i na przykład po jednym dniu rezygnują, bo twierdzą, że to nie jest dla nich. I my to rozumiemy, to jest naturalne, to jest naprawdę naturalne. Ale to chyba dobre, bo to jest bardzo jak ktoś się nie czuje, że to jest dla niego miejsce, to bycie tu na siłę pewnie rozwalałoby w ogóle pracę. To na pewno byłoby niezwykle trudne. Zdarzają się sytuacje, kiedy to my musimy podjąć trudną decyzję, bo na przykład ktoś nie domaga zdrowotnie, to też się zdarza, ale jest w tym takim poczuciu obowiązku, że tu przyjechał i chce działać i wtedy to właśnie moja rola między innymi powiedzieć:
jedziesz do domu, dla Twojego bezpieczeństwa, dla Twojego dobra. Jesteśmy na środku pola, nie wszystko możemy tu zrobić i czasem po prostu trzeba tej niesamowicie zaangażowanej osobie, która przyjechała tutaj, już zarezerwowała wolne, poświęciła swój czas na to, żeby tutaj być z nami, powiedzieć: przepraszam, ale dla Twojego bezpieczeństwa musisz wrócić do domu. To jest trudna decyzja, zwłaszcza, że macie naprawdę świetne zaplecze medyczne i szpital jest wyposażony naprawdę bardzo dobrze, a mimo wszystko jednak... Czasem trzeba powiedzieć: niestety musisz wrócić do domu, bo to miejsce, pole festiwalowe, spanie pod namiotem, czy też obciążenie pracą, słońcem, hałasem, który nas otacza, z pracujących non-stop agregatów, z ludzi, którzy... Ten festiwal żyje 24 godziny, on nie zasypia. On przysypia, przycicha, ale nie zasypia nawet na minutę. Od momentu, jak otwieramy we wtorek o 12 bramy, do momentu w niedzielę, kiedy poprosimy ostatnich naszych gości, żeby już wyjechali, ten festiwal nie zasypia, a i po tej 15 on też nie zaśnie, bo zaczną się demontaże. Jeszcze mam jedno pytanie, mianowicie festiwal kończy się jutro, tak? Natomiast medycy zostają tutaj jeszcze trochę, no bo trzeba to wszystko gdzieś tam poskładać, pozbierać. Czy jest taki czas, gdzie Wy jako zespół medyczny, tak duży, możecie, nie wiem, potem usiąść na taki debriefing to raz i dwa na integrację? Tak, jak najbardziej. Niedziela wieczór jest właśnie tym czasem, kiedy siadamy, rozmawiamy, kiedy siadamy wszyscy wspólnie przy ognisku i opowiadamy sobie najbardziej zabawne historie z całego wydarzenia, z całego festiwalu i to jest moment takiego rozprężenia, kiedy na polu jesteśmy już tylko my i serwisy techniczne. Ktoś zdejmuje z nas już odpowiedzialność zabezpieczenia medycznego i ich bezpieczeństwa, bo pojawia się zespół taki interwencyjny, który dba już o bezpieczeństwo nasze i wtedy właśnie osób, które pozostają w ramach demontaży i różnych innych prac technicznych, które tu zaczynają się odbywać, a my mamy czas na to, żeby odetchnąć i wraz właśnie z wszystkimi medykami, z pokojowym patrolem i innymi służbami zaangażowanymi po prostu się rozprężyć. Przyjaźnie, które tu powstają, są przyjaźniami na lata? W niektórych przypadkach na całe życie, a jeszcze innych tworzą się nowe rodziny. O! Znaczy przechodziłam tam, widziałam, że śluby na festiwalu... 10 ślubów. Dzisiaj mamy 10 ślubów na festiwalu, one się już skończyły. Tak, ale wśród medyków, którzy się tutaj poznają z całej Polski i nie tylko, bo mamy medyków, którzy przyjeżdżają do nas z zagranicy, specjalnie na te dyżury tutaj, mamy związki i potomstwo. Kurczę, to czyli chowacie się na młode, świetnie. Jest. Super. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Myślę, że widzowie i słuchacze NT-Live naprawdę też są bardzo Ci wdzięczni za poświęcony czas, za to, że udało Ci się uszczknąć ten skrawek czasu dla nas. Dziękuję za zaproszenie, było bardzo miło. Bardzo się cieszę. Czego Ci możemy życzyć w takim razie, Tobie i Twojemu zespołowi? Do zobaczenia za rok. Okej, w takim razie, drodzy słuchacze, drodzy widzowie, zapraszamy na festiwal, jeżeli nie w tym roku, to w następnym. Rylu, dziękujemy bardzo i co? Powodzenia! Dzięki bardzo. Do zobaczenia!